Co wy o tym sądzicie? Czy świat nie jest piękny? Jest. Przepiękny. I w takich cudnych okolicznościach przyrody ja postanowiłam Wam dzisiaj nagrać recenzję książki kolejnej. Książki, której nie mam fizycznie, słuchałam w audiobooku. Jest to książka, kurczę, nigdy nie wiem, z tej czy z tej strony. Kristin Hannah, Wielka samotność. Jeżeli jesteście ciekawi, co ja o tej książce myślę, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Kristin Hannah, amerykańska pisarka, autorka, urodzona w Kalifornii, czyli rodowita Amerykanka, chociaż to nazwisko, jak pierwszy raz usłyszałam, to kojarzyłoby mi się może nawet z taką bardziej północą Europy niż z Ameryką. No ale może ja mam niedobre skojarzenia. To wyprostujcie mnie. Czy Wam też się tak kojarzyło? No nie wiem. Ja kiedyś słuchałam też w audiobooku, bo nie czytałam Słowika. Pewnie Wy najbardziej ze Słowika tę autorkę kojarzycie. No i co tu dużo mówić? Mnie nie zachwyciło ani pióro Kristin Hannah, ani te historie, które opisuje, trochę takie rzewne, trochę romantyzujące, trochę tkliwe. Nie jestem do końca admiratorką takiej literatury, ale coś mnie do tej wielkiej samotności przyciągnęło. I postanowiłam sobie w drodze, a ponieważ jeżdżę dosyć często, to w drodze odpalić w samochodzie audiobooka. No i zaczęłam słuchać. No nie będę Wam tutaj mówić o fabule, to sobie wszystko przeczytacie, ale jeżeli sięgniecie oczywiście po tę literaturę, ale chodzi o to, że ojciec, który wrócił z wojny, ma syndrom PTSD, jak większość żołnierzy po misjach, może nie większość, na jakiś odsetek, zabrał swoją córkę i żonę na Alaskę, aby tam rozpoczęły nowe życie. No i ta Leni, główna bohaterka, z której perspektywy właśnie się tej historii przyglądamy, ona jest nastolatką, w takim wczesnym nastoletnim wieku, jak wyjeżdżają. Blaski, cienie, przygody różne, no to sobie tam zerkniecie, nie będę o tej historii do końca opowiadać. Myślę, że zainicjowałam już na jakim polu tematycznym to się rozgrywa, tych, którzy są zainteresowani, w jaki sposób tą historią może przyciągnąć. Natomiast powiem Wam jedną rzecz. Aha, jeszcze tłumaczenie polskie, to jest wydawnictwo Świata Książki, tłumaczenie polskie Anna Zielińska. Czyta Paulina, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Czyta Paulina Raczyło. Wydawało mi się, że ja tę pierwszą część, czyli Słowika, też słuchałam w audiobooku, który ta pani czytała. Okazuje się, że nie, bo czyta go Danuta Stęka. No, tak jakoś to mi się nie klei, bo głos pani Pauliny Raczyło jest dla mnie znajomy i bardzo miły. Znaczy, ona jest takim magnesem, który mnie między innymi do dalszych części tego audiobooka przyciągnął. Nie będę słuchała innych w audiobooku, bo widziałam, że na Legimi czyta to pani Anna Dereszowska. Ja doceniam warsztat aktorski pani Anny, ale akurat nie jestem zwolenniczką czytanych przez nią audiobooków. Być może one są takie trochę zbyt aktorskie dla mnie. No, czegoś mi jest tam za dużo, czegoś za mało. Już sama nie mogę, nie mogę tego określić. Kiedyś zaczęłam jakąś książkę przez nią czytaną i po 20 minutach odłożyłam i wiem, że to nawet nie była wina książki, tylko właśnie tego, w jaki sposób ona ją czyta, więc nie sięgnę. Ale Paulina Raczyło super. Jeszcze tylko słówko, bo nie chciałabym skrzywdzić nikogo. Tutaj pani Dereszowskiej, o której wspomniałam, że ona nie trafia do mnie jako lektor. Moim zdaniem w tym jej czytaniu jest zbyt dużo, jak to powiedzieć, samokreacji.
Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. To jest tak, że ja nie chcę słyszeć Anny Dereszowskiej, aktorki, i cały czas o niej myśleć, o, to jest ona, tylko ja chcę zapomnieć jakby o lektorze, koncentrując się na tekście literackim i na fabule. Nie wiem, czy to jest jasne. Może tak, ponieważ ja jestem śpiewaczką operową z wykształcenia, no któregoś tam, ale od wielu lat ten zawód uprawiam. I w muzyce kameralnej, jeżeli jest na przykład wykonawstwo śpiewaczka i pianista, czyli ktoś gra na fortepianie i ktoś śpiewa, to zawsze powtarzam, że najcudowniejszy dla mnie pianista jest taki, o którego istnieniu ja w pewnym momencie zapominam, tak? Bo można o tym pianiście myśleć cały czas, na przykład, że partaczy nam tutaj pod nosem i cały czas nam myśli odbiegają w jego stronę. Albo, że o matko, on chce mnie przykryć, chce się wykreować, tak niekompatybilny jest jakby z tematem i z poziomem, tak? Też o nim myślimy, za dobry. A jeżeli on splata się, zgrywa się, stapia się z nami w jedną całość i istnieje tylko utwór i muzyka i pieśń na przykład, czy inna forma muzyczna, to jest właśnie to. To jest właśnie to. I tutaj tak samo, ja nie chcę cały czas myśleć o lektorze, że albo zrobił to, albo powiedział tak, albo jak ładnie frazuje, albo co innego. Ja chcę słuchać tylko tak, jakbym sama tę książkę czytała. Chyba dobrze wam to wytłumaczyłam. No oczywiście to jest tylko moje zdanie. No jedziemy dalej. Zawiał wiatr i z drzewa spadł na mnie śniegowy, co śniegowego mogło spaść na mnie? Śniegowy, no nie wiem. I mimo tego, czy pomimo tego, że pióro Kristin Hanna no jest takie w średniej strefie Stanów Średnich, powiedziałabym, Nobla to ona nie dostanie za swoją literacką działalność, chociaż ten Nobel jest dyskusyjny, jak historia pokazuje też. To ma coś w sposobie pisania takiego, co zmusza nas do tego, żebyśmy sięgnęli po następny rozdział. Wiecie, to jest tak jak serial. Ten serial nawet nie może być dziwny, może nam się wydawać infantylny, może nam się wydawać żałosny, ale jak się wciągniemy i zaczynamy oglądać, to on się w takim momencie kończy, że nie możemy sobie odmówić odpalenia nowego odcinka. Wiecie, o co chodzi? I tu jest trochę tak samo, że jak się kończył jeden rozdział, to mówię, ciekawa jestem, co będzie dalej. Ciekawa jestem, co będzie dalej. No i tak z tego samochodu wyszłam, potem odpalałam sobie, ta ciekawość mnie tak zjadała, że odpalałam sobie nawet na spacerach audiobook i przesłuchałam cały. I powiem wam tak, nie żałuję, bo nie zawsze trzeba się karmić noblistami, nie zawsze trzeba się karmić trudną literaturą, nie zawsze trzeba się karmić taką literaturą, bo jest taka, która jakby dziennie możemy przeczytać tylko parę stron, no bo czyta się wolno, analizuje się przez cały czas czytania. Potrzebna jest też taka książka, tak jak niektórzy mówią, że od czasu do czasu do fast fooda trzeba pójść. I ja tak myślę, że potrzeba od czasu do czasu takiej książki. Poczekajcie, bo mi oko zaczęło łzawić. No już. Potrzeba od czasu do czasu takiej książki, która nam da trochę takiego wytchnienia, również dla mózgu, żeby on się tak nie sprężał. Ktoś powie, szkoda czasu. Nie, bo aż tak literatura infantylna czy zła, to nie jest. To jest w porządku literatura. Więc ja nie żałuję, że to przeczytałam. Jeżeli czytaliście też Wielką Samotność, to podzielcie się ze mną wrażeniami. Jeżeli czytaliście inne książki, też napiszcie i co o tym myślicie. Czy zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie. A my tymczasem, no zobaczcie, nawet jak człowiek ma zły humor, wychodzi i już złego humoru nie ma, bo to jest cudo. A wiecie, że nie oddaje jeszcze to, co widzicie na szklanym ekranie, nie oddaje tego, co jest w rzeczywistości. Więc my idziemy dalej, was ściskamy, życzymy wam wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pa!